Większość podróżników podczas wizyty w Tadżykistanie zawraca do Uzbekistanu. Dlaczego? Ponieważ jest to jedno z prostszych rozwiązań. Lubimy proste rozwiązania, jednak nie zawsze. Nie wiem, czy znacie kogoś, kto próbował wcześniej dostać się lądem do Afganistanu. Jeśli znacie, to koniecznie napiszcie o tej osobie w komentarzu pod odcinkiem. Tadżycy są narodem bardzo ciepłym i gościnnym. Trochę mi smutno, że opuszczam Tadżykistan. Nie mam zielonego pojęcia, czego moje sandały mogą spodziewać się na granicy z Afganistanem. A może będzie to jeden z tych dni, w których wszystko idzie jak po maśle. Trzymajcie kciuki i pomyślcie o mnie dobrze. Ta energia musi zadziałać. O, co tu robisz? Słuchaj, drugi odcinek z serii Jak to daleko w Afganistanie. Zapraszam w podróż na granicę tadżycko-afgańską. No zobaczymy, co nas tam czeka. Zapraszam na nowy odcinek. I żeby ten nowy odcinek dobrze się zaczął, uprasza się o łapeczkę, ślad węglowy i pocztę sandałową. Ruszamy. Żegnam się ze swoją miejscówką do spania za ekwiwalent 8-16 zł. A za oknem ktoś ma po prostu podwórko. Albo tu może tego hotelu podwórko. Już sam nawet nie wiem. Dobra. Uciekamy, żeby coś jeszcze zdążyć zjeść. Tutaj w kiblu na bezdechu. O kurde, tutaj śmierdzi. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. Удачи. Всего доброго. Спасибо, приезжайте к нам. Spasibo. Pani mówi, żeby przyjeżdżać do nich częściej. Dychać. No ale kto będzie dychać, przyjeżdżał grubo ponad 5,5 tysiąca kilometrów aż tutaj. Świeża woda z kanałów idzie z gór, a my teraz wejdziemy do tego bazaru, na którym wczoraj byliśmy. No, Jędrzej tak się wbił, kurde, jak szalony, ty. My teraz wejdziemy, zobaczcie, zero zasad na rondzie. Wyjdziemy, spróbujemy wskoczyć do tej restauracji w bazarze, na której wczoraj byliśmy sobie zjeść śniadanie, ponieważ na granicy zapowiada się od kilku do kilkunastu godzin. Słyszałem nawet takie historie, że 10 godzin tam ktoś sobie czekał na wizę, więc jestem w stanie w to bardzo mocno uwierzyć. Tam dalej chyba idziemy. Tak jest. Wszystko. Salam alaikum. Assalamu alaikum. O, flow, да? Да. Proszę, один flow. Спасибо. Pogadali, posiedzieli. Salam alaikum. Dar jona kadreshi nador melekheshi bat megum Thomas John sat sol zinda boshi. Это переводится, чтобы, дай Бог, ты 100 лет прожил. Дай Бог, за тебя тоже. Эй, даруй Бог здоровья, ой, тралайоба, бата мегом Томас Джон, и kom jag vita med khoha, bulbulaki samshika, bio merim barbatan, vatan joy mones, merim batakti rusa, vatan joy mones.
Nere batakta rostam Sirishtai ishqi turo Hiç kas nadida Baroy gule qadam bande Masli takidida Baroy gule qadam bande Masli takidida Va lokase nadida Lokase nadida Va lokase nadida. Miejsce do zjedzenia zaliczone, brzuchy pełne. Michaiła poznałem z muzykantem i jedziemy na granicę. Katiusze będziemy śpiewać, to jest moim przyjacielem. Rozpitali. Ой, расцветали яблони, груша, а садам весенний аромат. Эй, расцветали яблони, груша, по садам весенний аромат. Выходила на берег Катюша и в руках держала автомат. Dobra, zapakowani. Zapakowani, można jechać na granicę. Za dychę. Z chłopakami. Szanowni Państwo, zaczynamy naszą przygodę z granicą i z Afganistanem. Ciekaw jestem, jak to się potoczy. Taki Hyundai, 7,5 tysiąca dolarów, 2010 rok. Drogo tutaj, no ale muszą też sprowadzić to auto, więc dodatkowe opłaty i to wszystko. U nas by było znacząco taniej. Hyundai Aventis, coś takiego, 1,6 silnik albo 9. No, koleżka tutaj pucuje na robocie. Nic za dużo się nie dzieje, więc można sobie spokojnie tutaj i na granicy z buta nie można iść, tylko trzeba za 2 zł wynająć taksówkę. Sytuacja jest pogmatwana. Jesteśmy teraz w Afganistanie, wizy jeszcze nie mam. Nie wiadomo, czy będę mieć. Wyszliśmy z takim koleżką jeszcze i z 2 innych turystów, żeby tutaj pozałatwiać trochę rzeczy, wymienić pieniądze. U mnie jest taka sytuacja, że mnie nie chcą przepuścić, bo ja nie mam przewodnika, że niby trzeba już przewodnika. Więc no dość ciekawe. A w ogóle po stronie tadżyckiej, na razie tak się nie afiszuję z kamerą na siebie, tylko pokazuję wam, co jest dookoła, bo tutaj trzeba bardzo uważać. Po stronie tadżyckiej wręczyłem łapówkę w wysokości 90 zł, bo gość powiedział, że używałem kamery w miejscu, w którym nie mogłem. No i używałem kamery po przekroczeniu szlabanu i tam były tylko drzewa i pola. W każdym razie, no, zgodnie z prawem złamałem, no i łapówka poszła pod stołem. No gość po prostu tam prawie się zaślinił, jak zobaczył pieniądze. 80 zł to bardzo dużo, trochę za dużo dałem, ale chciałem to przyspieszyć, a teraz jest taka sytuacja, że nie chcą mnie przepuścić. I bank jest zamknięty już dzisiaj. Jutro jest w ogóle weekend już u nich, w piątek, więc siłą rzeczy nie wiadomo, czy mnie wpuszczą. No będę coś kombinować. W każdym razie no sytuacja nie jest zbyt ciekawa. Jesteśmy na miejscu i najlepsza jest sytuacja taka, że ten koleżka w tym różowym, to jest 25-latek, który tutaj jest przewodnikiem, i sytuacja taka, że kurczę, no jest tak niepewnie, a do tego jutro jeszcze jest wolne, więc siłą rzeczy no będzie grubo. Tutaj w tym mieście, w którym teraz jesteśmy, niestety zamknięto możliwość przemieszczania się z Tadżykistanu, wymianę towarów. No i jak widzicie tutaj no jest okropna sytuacja, ponieważ Tadżycy nie mogą przyjeżdżać, Afgańczycy też nie mogą przyjeżdżać, więc siłą rzeczy ci ludzie w ogóle nie ma, salam alejkum, nie ma przepływu pieniądza. Ja wam później pokażę, jak mi się uda wyjść z wizą, bo ja będę wtedy już mógł wyjść sobie tutaj z buta normalnie.
Tylko musi mi się to udać. To jest Czarina. A, oni tam idą. Jak mi się tylko uda wyjść stąd, to pokażę wam, jak jest pusto, jak jest niedobrze. Sklep lokalny, szef lokalny. Salam alejkum. Zobaczcie, jakie berety można kupić. Pytanie, czy tutaj jest aż tak, to jest z kozy. Шапка хорошая. A ty по-русски разговариваешь, да? Не знаю. Z kozy, da? Не, это кожа. Z karowy? Кожа, это А, шкура. скоро, с кожи. Шкура, да. No, a все понятно. А у вас холодно, да? Да, на холодном держит, жаркий это. Жаркий, ну да. О, да. Как зима холодна у вас? А, зима холодная. Хорошая. Хорошая была. О, It's like Russian style. Русский вот ну так. да. Ой, это баран, да. Баран, да. О, волка, это волк. О. Волка, да. Я с Польши, ты знаешь, я с Польши. Хорошо, я расскажу, как у вас здесь. Zobaczcie, pan sam robi. Pan sam robi te wszystkie produkty. Zobaczcie tutaj. To kożuch. Да, Palto кожа, такое. да, Kożuch. Normalno, zima, minus 40. Nie straszna. Zobaczcie, tutaj tak samo. Sam to sam robi. Szyje tutaj. Niesamowite. Кожа, шить, да. No, wszystko. Wszystko sam, ręczna robota. Zobaczcie, ile ma towaru tutaj. Niestety, jak zamknęli, tak jak wspomniałem, granice, to ten przepływ towaru już nie jest taki płynny, jak był wcześniej. Были есть фабрика, тоже это работающие много человека. No da. Да. Здесь я тоже одной, а были много человек. Это Robota je, da? работающие. Mhm. Tutaj z barana, różne z barana, to jest z czarka. Niestety jednych może to zdziwić, ale tak, z czarka. Niestety. Tutaj też z barana. Это бус. A, z kozy. С козы. Z kozy, no, все понятно. No, очень красиво. Budynek ministerstwa. W sensie nie wiem, czy tam ktoś w ogóle jest, może ktoś herbatkę spija. Kolejny różowy budynek ministerstwa. Te baraki czerwone to były sklepy. Tutaj był bazar. Tutaj to miejsce było wypełnione po brzegi ludźmi. Tutaj tu się przewalał towar. Tutaj boisko do gry, które też było zaadoptowane na bazar. A teraz nic nie ma. Teraz nic nie ma. Dlaczego? Dlatego, że Tadżykistan nie uznał obecnego rządu tutaj w Afganistanie. Nie uznał Tadżykistan. Ktoś tam jeszcze, Uzbekistan też nie uznał. Iran i Pakistan też nie uznali, z tego co pamiętam, ale jednak wizę i możliwość między Iranem i Pakistanem jest wciąż dla Afgańczyków. Więc siłą rzeczy, no ci ludzie tutaj po prostu biją autentycznie biedę. Tylko dlatego, że zamknęli po prostu granice. Tutaj przez lata się przewalały towary. Stąd towary z Tadżykistanu, bo tam jest granica. Ja zaraz muszę wyłączyć, bo znowu będę musiał zapłacić łapówkę. No powiem wam, jesteśmy w tak skorumpowanej stronie świata, że ja pierwszy raz w życiu dzisiaj na tadżyckiej stronie zapłaciłem tak wysoką łapówkę, 80 zł. 87 chyba dokładnie nawet. Więc... przykre to jest i trzymajcie kciuki, żeby udało się zrobić wizę. Za 20 minut będą dzwonić do ministra tam z Kunduzu, no i zagadywać, że mi dali wizę. Miejmy nadzieję, że się uda. Powiem szczerze, że ludzie bardzo otwarci tutaj. Tylko że ludzie, którzy kontrolują, talibowie, o nich jeszcze wam opowiem. Ale teraz za tym rogiem muszę już wyłączyć kamerę. Bardzo często będę nagrywać też z frontu. Nie będziecie widzieć mojej twarzy, więc musicie wiedzieć, że po prostu to jest... robię to specjalnie, dlatego że żebyście autentycznie po prostu zobaczyli, co jest przede mną, jak ja to widzę. Zobaczcie, przed nami jest granica. No, Toyota Prius na afgańskich numerach. Taka Toyota kosztuje tutaj z około 50 000. Nawet w takim stanie dobrym to może nawet i więcej. 50 000 złotych. Ale jest ciepło, jest naprawdę duża różnica między Tadżykistanem a tutaj Afganistanem. No na liczniku mamy z 27,8 stopni. Zobaczcie, jakie pustki. Przed nami jest granica. Charita, tadżycka. Słuchajcie, sytuacja. Tutaj kolega młody, tutaj jest sklepikarzem, dał mi wrzątek.
Powiem wam tak, podejdę tego, żeby tutaj kolega ogląda jakieś TikToki. Powiem wam tak, że sytuacja bardzo skomplikowana, bo pojechałem tam, byłem naprawdę z samego rana i no czekałem do godziny 16. No i powiedzieli mi, że sorry memory, ale nie mamy pozwolenia, żeby ci dać wizę. 2 innych turystów poszło, bo miała przewodnika. Ale wiecie, ja nie neguję przewodnika, ale też to nie o to mi chodzi w podróży, kiedy jestem młodym, silnym człowiekiem i mogę zrobić to sam. Dlaczego mówię, że sam? Dlaczego tak napieram na to, żeby to zrobić samemu? Ponieważ przewodnik, on stanowi pewnego rodzaju barierę. Oczywiście, jeżeli nie chcesz się zetknąć ze złymi rzeczami, ale też z takimi ciekawymi, zaskakującymi rzeczami w danym kraju, który odwiedzasz, no to przewodnik będzie super wyjściem. Ale jeżeli chcesz, wiesz, żeby ten kraj cię zaskoczył, no i zaskoczyć cię może w różne strony, tak jak mnie teraz zaskoczył po całym dniu siedzenia tam i czekania, aż wielmożny Talibini coś powie, no to wiecie, to no niestety trzeba się z tym liczyć. Powiedzieli mi, żebym przyszedł jutro z samego rana, więc może się uda zrobić wizę. Po prostu kompletnie niekompetentni, nie mający zielonego pojęcia, jak w ogóle postępować. No wiecie, jak jest przewodnik, to cała odpowiedzialność idzie na tego przewodnika. Ja to rozumiem. Z drugiej też strony, to co wam pokazałem we wcześniejszych minutach nagrania, widzicie jaka tam jest bieda. Tam po prostu dzieci chodzą po ulicy i po prostu zbierają puszki, butelki. No nie jest to nic nowego, prawda, dla nas, ale wiecie, proszą o pieniądze i w tak odludnionym miejscu. Tutaj było życie, tam było życie na granicy, jak była granica otwarta. Teraz tego życia nie ma tego pieniądza. I Afgańczycy niewątpliwie potrzebują turystów. Ja jadąc tam, zostawiając tam $85, to jest ekwiwalent miesięcznego wynagrodzenia na całkiem dobrej posadzie. I oni ewidentnie potrzebują. W dzisiejszym dniu na granicy było tylko 3 turystów. Ja, Koreańczyk i taka dziewczyna o korzeniach tureckich mieszkająca w Niemczech. Czyli oni we dwójkę z przewodnikiem, no i ja. No i Czarina, spokojnie. My kumple jesteśmy po tadżickiej stronie, my jesteśmy kumple, Afgańczyków to my na razie nie akceptujemy, więc spokojnie. No, początkowe w ogóle zetknięcie z przebiciem się tam na stronę afgańską, bardzo takie, powiedziałbym, surowe. Powiem wam, że dawno już nie byłem na granicy, na której człowiek się czuje tak nieswojo, że wiesz, że oni się nie cieszą z tego, że ty jesteś. Oni mają to w dupie. Oni naprawdę, oni kompletnie nie widzą potencjału, że turyści mogą im podnieść po prostu poziom życia. Oni kompletnie mają to wysoko, podziurki w nosie. Oni kompletnie nawet nie dostrzegają potencjału. Oni mają poczucie, tak jak biegał taki młody chłopaczek tam z kałasznikowem obok nas w biurze i cały czas, nie wiem, zabierał kamerę, telefon i w ogóle, żeby w razie czego nikt nie nakręcił, co oni tam robią. No, nikt nie zabiera telefonu bądź kamery, kiedy się nie obawia, że coś robi źle, prawda? Taka sytuacja. Nawet przez tyle czasu, co tam byłem, nikt nie zaproponował kubka herbaty albo wody. No i nawet ta Turczynka mieszkająca w Niemczech mówi: ty Tomek, zobacz, oni w ogóle nawet nie zaproponowali nam herbaty, a pomimo, że sami pili. Kompletnie zupełnie inna mentalność i kompletnie inne podejście do turysty. Kompletnie powiedziała, że wiesz co, Tomek, ja tutaj bym sama w życiu nie przyjechała, gdyby nie ten nasz przewodnik. Czuję się tutaj nieswojo, czuję się tutaj zagrożona. No po prostu stwarzają takie pozory. Chociaż wiecie, na kierownika to już nie działa. No, nie z jednej miski chleb jedliśmy i na mnie to nie robi wrażenia. To, że tam młody gościu, 21 lat, czekajcie, bo się chyba wyłączyło, 21 lat, chodzi tam, wiesz, z kałachem, no i tam pokazuje swoją siłę. Bez tego kałacha byłby zwykłym człowiekiem, nie chcę oceniać, ale pierwsze wrażenie jest takie, powiedziałbym, negatywne.
Kiedyś bym się denerwował, dzisiaj to po prostu biorę to na spokojnie. Cofnąłem się do Tadżykistanu, przyszedłem tutaj do koleżki, do lokalnego sklepiku, poprosiłem o wrzątek, z brudnego kubka piję. No i co? I pośpię sobie w namiocie, ale taki koleżka, który tutaj pracuje, gdzieś tutaj mówił, że będą ładować jakiegoś tira, powiedział do mnie tak: jak ty tutaj będziesz i chcesz spać w namiocie, Tadżyk, to ja cię zabiorę do siebie na wioskę i ty u mnie w domu pośpisz, a jutro przyjedziesz tutaj. Powiem wam, że zupełnie dwa różne światy i dwa różne światy pod względem takim też takiego obycia. Ja tam będąc, już tam przejeżdżając tą granicę, przejeżdżę granicę mentalną. Ci ludzie są tak ciekawi ciebie, oni w życiu, oni w ogóle też patrzą na ten plecak, patrzą w ogóle jak jesteś ubrany, w ogóle są tak ciekawi tego świata, no bo Afganistan jest światem zamkniętym. Jak weszliśmy do sklepu, gdzie są telefony, no to słuchajcie, to ja pamiętam, to pudełka z nowymi telefonami wyglądały tak jak ja pamiętam kiedyś, lat temu 20 lat temu, kiedy w Polsce wchodziły telefony, kolorowe wyświetlacze, dzwonki mono, polifoniczne, jakieś takie bajery, to 20 lat temu właśnie widzę to tutaj, autentycznie. I gościak robił zdjęcie tej Turczynce, bo ona zapomniała zdjęcia do wiz 4 trzeba, to robił jej telefonem, wydrukował na drukarce, takiej zwykłej, no i poszło. Słuchajcie, inny świat zupełnie, inny świat, ale też nie mogę zdzierżyć, że zapłaciłem prawie tam 80 parę złotych, 7 chyba w przeliczeniu, 87 zł w przeliczeniu łapówki zapłaciłem za to, że niby nagrywałem na granicy. W sensie nagrywałem na terenie granicy, ale na samym początku tutaj. Ewidentnie wykorzystali mój błąd do tego, żeby ściągnąć ode mnie kasę i ja zrobiłem podstawowy błąd. Bo ja, wiedząc, że mi się śpieszy i że tam w Afganistanie jest granica tylko do konkretnej godziny, czułem trochę presję i on mi wystawił mandat na $28. $28, no to tam jest ponad 100 zł. Ja powiedziałem, że tego mandatu nie zapłacę. No i tam zadzwonię do takiego swojego koleżki, policjanta z Tadżykistanu, bo wiecie, że kierownik ma znajomości. No i tam ten gość powiedział: no ale mamy nagranie, że on tam robił na tym, jest dowód. Ja trochę głupio zrobiłem, że szybko nie usunąłem tego filmu, bo gdybym go usunął, no to jaki dowód? No udowodni. Tam nawet w ogóle kamer nie ma, tam nie ma nic. Więc no mogłem trochę przykozaczyć, ale śpieszyło mi się i chciałem to załatwić szybko. No i też kolejny słaby ze mnie negocjator, kolejny błąd to, że ja zaproponowałem mu kwotę, którą mu dam. I nie przeliczyłem szybko, tylko pomyślałem: dobra, dam mu 200 somoni, no to tam 80 parę złotych. No i mogłem powiedzieć tak, bo on do mnie powiedział: no dobra, a ile dasz? No ja wtedy wyskoczyłem te 200 i mu się po prostu oczy zaświeciły i powiedział: dobra. Mogłem zrobić trochę inaczej. Teraz wiecie, jak bym zrobił? Teraz bym zrobił tak, żebym powiedział: a ile chcesz? I bym wyciągnął portmonetkę, w której mam drobne, i po prostu dałbym mu jakiś ekwiwalent 10 zł. Więc no, tutaj z mojej strony błąd. Możecie się uczyć ewidentnie na moim przykładzie. Więc no, ktoś by powiedział: stracony czas. Z jednej strony tak, oni już pojechali z tym przewodnikiem, ale kurczę, no tak pragnę po prostu doświadczyć tego Afganistanu z różnych perspektyw, z tej dobrej i tej złej. Nie tak, że jestem odgrodzony od tego, co się dzieje lokalnie. Chcę pić z ludźmi herbatę, chcę, jak mnie zaproszą do domu, to pójść do domu, u nich przenocować, a nie na zasadzie pojechać z przewodnikiem, obskoczyć miejsca, które się chce obskoczyć, turystyczne, pojechać do hotelu, zjeść w restauracji. Nie, no chcę pić herbatę z kubka, którego piją na ulicach. Chcę być po prostu blisko Afgańczyków, zobaczyć faktycznie jak żyją. Na razie nie wystawiam żadnej opinii, chociaż początek jest trudny, nie ukrywam. Trudny, trochę frustrujący, ale no jedzenie mam, wodę mam, życzliwość tadżycką też mam, pieniądze mam, czas też mam. Chciałbym jednak trochę, wiecie, to zoptymalizować, ale jak widać nie wychodzi. Więc na razie się nie denerwuję.
tylko sobie tutaj jak popadnie. Jak on mnie faktycznie zabierze do swojego domu, to pojadę pospać. Jak nie, to po prostu tu postawię namiot i tyle. Tyle w temacie. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Ten pan, który mi zaproponował nocleg, przyszedł jednak i mnie zaprosił do siebie. Jesteśmy w malutkiej wsi. Tam ma w ogóle taki sprzęt do ćwiczenia. Jesteśmy w malutkiej wsi. A jak ty mnie zawód? Usman. Z Usmanem. Normalnie widzicie, kolega tutaj na wiosce. Mam koleżkę na wiosce Usmana. Jego rodzice mieszkają, jego mama pracowała w szpitalu. Tutaj mieszka sam, a jego rodzice są w Murmańsku. On był 5 lat w Murmańsku, temu tak dobrze po rosyjsku mówi. A tutaj turysty to pewnie nie było. No bo kto by przyjechał do małej wioski? No proszę zobaczyć, boisko mają tutaj przyrost naturalny, ewidentnie wysoki. Bo dzieci po prostu co niemiara. U nas już tego aż tak nie ma. Proszę zobaczyć na ulicach ile narodu. Jak życie pokazuje, nie zawsze się dobrze układa, ale zawsze coś jest po coś. Proszę zobaczyć, gdzie dzisiejsza nocka. Jak to mówią, z rynny, nie, z deszczu pod dach. Taki koleżka mnie, Tadżyk, zaprosił. Powiem wam, że gościnność tadżycka jest naprawdę ogromna. Ugościli, nakarmili, pogadali, zaopiekowali się. No dzisiejszy odcinek kończę naprawdę dobrym humorem, dobrym słowem. No więc co, słyszymy się w kolejnym odcinku. Dobranoc. Ojejku. Zatem moi drodzy, zapraszam na kolejny odcinek. Proszę pamiętać o łapeczce, ale też śladzie węglowym, tudzież o poczcie sandałowej. Wszystkiego dobrego i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Bulbul agar bkhona zogi syochidona dardi dili har kira khadi khadom dona dardi dili har kira khadi khadom dona